Ty, zobacz jak ja wyglądam. Okazuje się, że dzisiaj się zrobiło strasznie zimno i deszczowo, a ja już nie mam ciuchów ciepłych, bo wszystkie pozostawiałem. I teraz jest akcja pod tytułem założyłem wszystko co mam, plus ten plastikowy płaszczyk. Ludzie idą i się ze mnie śmieją, no bo przecież wyglądam jak kosmita. Siemanko, idziemy na bazar z naszym kumplem Carlosem z Hiszpanii. Hello. Kręci się tu po Azji Centralnej. How many countries do you want to visit here in this region? 4-5? 4-5. No nieźle. 4-5 krajów, ale jest totalnie wyluzowany i generalnie nie ma planu, tak jak my. To powiedział, że może pojechać z nami. I see it clear, yeah. But hitchhiking only. Let's fucking do it. Yeah, I like it. Żaden transport publiczny, jak już jechać to na całego. Spędziliśmy trochę czasu z naszym kolegą z Indii, z Mochedem i było bardzo fajnie. Zafascynował się podróżowaniem autostopem. W związku z powyższym można powiedzieć, że zarażamy ludzi tą ideą, tym wirusem. Hitchhiking is like virus. If you get it once, Never back. yes, never back. Czyli Carlos się urodził na Kubie i mieszkał tam 14 lat. A teraz mieszka w Hiszpanii. Fajnie, co? Idziemy na ten największy bazar w Bucharze, a bazar nazywa się Kołchoz, czyli kołchoz. Pamiętasz co to był kołchoz? To napisz w komentarzach, jeżeli pamiętasz, bo ja pamiętam, ale nie powiem. Ależ tu jest niesamowity zapach, zobaczcie jak wyglądają te herbaty. Ale pachną, a to jest szafran, najdroższa przyprawa na świecie. Wiesz jak się zbiera szafran? Zbieranie szafranu to jest prawdziwy koszmar i kosztuje bardzo dużo pracy. W związku z powyższym cena szafranu jest jaka jest. Właśnie sobie rozmawiamy z Carlosem na temat niejedzenia i jedzenia mięsa i on podczas podróży jada mięso, chociaż na co dzień nie jada mięsa. A tutaj patrz jakie fajne mydło. No pięknie pachnie. Nawet nie wiem do czego ten zapach porównać. A tutaj masz ten słynny uzbecki chleb, który jest świętością. Pamiętaj, nie wolno go kłaść do góry nogami, nie wolno go wyrzucać. I patrz jak wygląda profesjonalny marketing. Gość nas poczęstował chałwą, dał nam herbatkę, biega i skacze koło nas. No i cóż, kupimy, no bo głupio nam będzie nie kupić. Ale powiem ci szczerze, ta chałwa, najlepsza chałwa jaką w życiu jadłem. Więc ją kupię, bo jest naprawdę świetna. To co? Pijemy. Zdrówko. To też jest, wyobraź sobie chałwa, a jak ona nazywa Elsa? Hilali. Hilali? Hilali. O kurde, sam cukier, to jest bardzo słodkie. Tu się normalnie można najeść i opić. Rano przychodzisz, wszyscy cię częstują. Spasiba, brat. I zobacz, ile tutaj tego jest. Na wszystkich stoiskach stoją panowie i cię wypatrują. I oczywiście częstują. I oczywiście kupiliśmy. No wszyscy nas wołają, to jest normalne, nie? A ja już jestem pełny. No i częstują, żebyś kupił. No i herbata tu się leje, zobacz. To jest na dzień dobry. Zresztą bardzo dobra, zielona, gorzka, taka jak trzeba, do takiego słodkiego. Tutaj są stoiska mięsne, a tutaj masz smalec. No i co? I oni tutaj też nie jedzą w ogóle wieprzowiny, tylko wołowinę. Wołowinę, owce, kozy, tego typu mięsa. Nie widzę też kurczaków w ogóle. To ciekawe. Natomiast wieprzowiny tutaj nie kupisz. Wiadomo dlaczego. Dobry dzień. Здравствуйте. Ta cena za kilogram или za... Это килограмм. Или za всю рыбу? Нет, килограмм. За килограмм? Да. Откуда вы? Польша. Молодцы. Спасибо. Молодцы. Мы тоже в Польшу поедем. Приглашаем. Приезжайте. А, ты живый еще, да? Be careful if they move, So, you're gonna of smell course. like fish for the rest of the trip. It can bite you. No, I have no teeth. Put finger inside. We have this one in Cuba, and the teeth are Сейчас like... на польском разговариваете, да? Нет, на английском. Да. Он по-польски не понимает. Я с Польши, друг с Польши. Хотеть больше, а вот молоко за No i te są żywe, ruszają się. June? So you can lose your finger in your foot? No, they don't bite that. They have big mouth, Yes? but they don't bite. Prove it. Prove Ask, it. they have fucking small teeth. Okay, prove it. Он такой же усатый, как и ты, скажи. Yeah, and they're like, У него зубы есть, может откусать палец? да, А, у него she зубы told he cut, it Только cut палец, your может finger. 21 палец тебя вкусить. Oh. Без штанов не Ah, заходи. and she told it can eat your dick as well. 21 finger. Yeah, really. I know. Pani tutaj rzuca żartami niewybrednymi Не заходи в такое озеро. i mówi, żeby nie wkładać tutaj palca, bo może obgryźć
I 21 palca też może obgryźć. Tłumaczę dosłownie, co powiedziała. Bez przekłamań. A tutaj zobacz, ryby chyba mrożone albo schłodzone. I powiem szczerze, to jest pierwszy targ z rybami, gdzie zapach mnie nie rozwala, jest wszystko gitara. A tu są wędzone ryby. I oni w ogóle tutaj jedzą ryby wędzone na zimno i je bardzo ciężko rwać, gryźć. Jest takie uczucie, jakby się jadło surową rybę. She didn't say you're gonna buy my dick, right? Yes, she said. No way. Yes, exactly. Nah, tell me the truth. Okay, let's ask her. Let's ask her again. Yeah, that's the truth. She told don't put your finger because it can cut your finger, and even your 21 finger. What does it mean? Yes. Woman joke. A on nie może uwierzyć? I didn't expect that. Yes. So fucking open. Yeah, maybe she likes you. I don't know. Ask her. On nie może uwierzyć, że pani sobie rzuciła taki żart. Idziemy tutaj, sery. I już czuć zapach sera. Wiesz, co to są za sery? Sery, które są słynne w Uzbekistanie, Kazachstanie i wszędzie. Są bardzo zdrowe i mówią, że jedząc tylko ten ser, nic więcej, możesz przeżyć i będziesz zdrowy, zdrowa. Zobacz, na ile sposobów można przyrządzić ser. Tak wygląda Hiszpan, który pierwszy raz w życiu je krut. Krut to jest ten ser lokalny. Say something about that. I love it. Okay. A little bit salty. I need some A water. little bit, but just a little little bit. bit. Okej. A jak twoje doświadczenia? Dobre. Ambiwalentne. Ambiwalentne. Ciekawe, co autor miał na myśli. To teraz trzeba po tym spróbować tego. Dla poprawy smaku. Jest. Pani opowiedziała historię o krucie, czyli o tym serze lokalnym. I to rzeczywiście jest prawda, to wiemy z opowieści przyjaciół, że ich dziadkowie, jak byli wysłani na Syberię, nie na Syberię, przepraszam, do Kazachstanu i w te regiony, w czasach zsyłek sowieckich, no to lokalni ludzie rzucali kamieniami w Polaków, którzy byli wysłani i oni się zastanawiali, o co tutaj chodzi. A po jakimś czasie okazało się, że to nie są kamienie, tylko te serowe kulki, krut. I oni im rzucali ten ser po to, żeby oni przeżyli. I oni jedli ten krut i dzięki temu przeżyli. Pani tutaj potwierdziła na stoisku, że jedząc wyłącznie krut, człowiek jest w stanie normalnie żyć, normalnie funkcjonować i będzie zdrowy. Bo krut zawiera wszystkie składniki, sole mineralne plus witaminy, które są niezbędne do przeżycia. I don't know what to do with it. Carlos chce to wypluć, nie może i cały czas to trzyma w buzi i zamiast to przegryźć i połknąć, to on to próbuje, no powiedzmy szczerze, rozpuścić, czyli delektuje się tym smakiem. You like, for later. In Russian we say удовольствие надо растягивать. Mama. A ty już zjadłeś swoje? Połknąłeś czy wyplułeś? Rozgryzłem i połknąłem jak najszybciej. Bardzo dobrze, You cannot even talk. bardzo dobrze. Be careful with the fish. A jest, 21 finger, no, Ale no można się do tego przyzwyczaić. tak, można się przyzwyczaić. Ja ten krut jadam, Pierwsze wrażenie czasami tylko było. tak, ale no na pewno nie po tym, jak zjadłem jakąś ogromną ilość słodkich rzeczy, którymi mi często bano. Więc raczej w odwrotnej kolejności. Zjeść krut, a później coś słodkiego. A tutaj na słońcu sprzedają olej, zobacz. Samo zdrowie. A upał niemiłosierny. Ага, маринованный. Маринованный. Попробуй. Откуда? Porsche. Бухара. Как? Бухара. Как Бухара? Buchara kruta. Окей, это, Очень да? классный город. Женщину, а? Большие, да. Польша, Да. Худенькие. Худенькие. Не кушают. не кушает? Не кушают. Правильно делают. Как правильно. Правильно делают. А зачем такой жирной женщине? Słyszałaś? Tutaj jest porada od pani. Ja говорю, что совет даете хороший. Браво, есть, окей. Не Хороший. надо жирных женщин, не надо. Не надо. Нехорошо. Нехорошо это. Если вы так говорите, я вам верю. Верьте. Я клянусь Аллахом, правда говорю. Правда. Правда. Всегда надо говорить правда. Бухара понравилась? Очень. Очень. Обалденный город. Спасибо. Я мог бы Спасибо. здесь жить, реально. Погода хорошая, люди хорошие, еда вкусная. Ага, молодец. Всё супер. Вот правильно, вот это правильно. Узбекистан, окей. Very okay. Приглашаете поляков в Узбекистан? Приезжайте в Узбекистан. Узбекистан, вот. О, хорошо.
Спасибо большое. Гостеприимные люди мы. Я знаю, очень. Самые гостеприимные А, в мире. приходите. Хорошо, хорошего вам дня, пойду. Ой, спасибо, Спасибо. слава Аллаху. Да, спасибо. До Do свидania. No i tak fajnie można sobie porozmawiać. Fajne jest to, że starsze pokolenie dobrze mówi po rosyjsku, więc łatwo mi się tutaj z nimi komunikować. Zobacz, jak to przepięknie jest wyeksponowane. Jestem pod niesamowitym wrażeniem. I uwierz mi, że to smakuje i pachnie jeszcze lepiej niż wygląda, a wygląda już fantastycznie. W zasadzie większość z tych rzeczy próbowałem i mogę śmiało powiedzieć, że każda z nich jest fantastyczna. No niektóre rzeczy znamy, kiszone ogórki, kiszone papryki, ale już takie miksy to już jest właśnie specjalność Azji Centralnej, Kazachstanu, Uzbekistanu, tych krajów, po których się teraz kręcimy. To, co tutaj teraz widzisz, to jest meczet Bolo House. Powstał w 1712 roku za panowania emira Shakuhomoruda, czy jakoś tak, nie pamiętam. Jest to tak zwany meczet piątkowy, czyli do piątkowych modłów mieszkańców Buchary. A naprzeciwko jest twierdza Ark i miało to symbolizować z jednej strony świecką władzę, z drugiej strony duchową władzę. Te kolumny podpierające sufit są wykonane z drewna. Zostały zrekonstruowane w XIX wieku, no i generalnie w całości są wykonane z drewna. I to jest najbardziej charakterystyczna rzecz dotycząca tego meczetu. Dach też, jak widzisz, jest zrobiony z drewna. No i w ogóle cała ta konstrukcja jest niesamowicie spektakularna. Jest to tak misternie zrobione. Ciekawe, czy oni to robili na podłodze i później montowali, czy robili to na jakichś rusztowaniach, czy wisząc na jakichś linach i robili to z rękami w górze. Tutaj dużo jest zbiorników wodnych i one służyły do kąpania się dla lokalnych mieszkańców. W różnych miejscach Buchary się znajdują, a ten jest akurat naprzeciwko tego meczetu. Później jest wieża widokowa, a na końcu mamy ten bastion, nie wiem jak to nazwać. Zaraz będziemy tam iść. To, co tutaj widzisz, to jest twierdza Ark. Chyba Arka, ale nie sądzę. Może to tylko w polskim języku tak brzmi. Jest to jedna z najstarszych budowli Buchary. Początki tej twierdzy sięgają V wieku naszej ery. I co jest ciekawe, była wciąż zamieszkała bez przerwy do XIX wieku. We wnętrzu tego miejsca mieściły się pałace, sądy, więzienia, meczety. Wszystko, co było potrzebne w tamtym czasie do funkcjonowania całej infrastruktury. Nie będziemy wchodzić do środka z premedytacją, ponieważ jest to komercyjne miejsce, trzeba za to płacić, w środku jest pełno wycieczek, a my turystami nie jesteśmy, tylko podróżnikami. Ale tak czy inaczej opowiem Ci trochę ciekawostek. Są tam wystawy tematyczne, są osobne sale poświęcone na przykład kaligrafii, wyrobom ze skóry, kobiecym ozdobom itd., itd. Typowe muzeum. Niektóre komnaty zostały zrekonstruowane po tym, jak Sowieci je zrujnowali oraz trzęsienie ziemi. To, co tutaj widzisz, to jest wieża, która nazywa się Poi Kalon, czyli u stóp Kalonu. I tutaj mamy meczet. Z tej strony też. Jedno z tych dwóch budowli to jest stara szkoła koraniczna, a drugie to jest meczet. Powiem szczerze, nie wiem, które, zaraz sprawdzę. Tam jest napisane Kalon, więc to jest chyba ten meczet Kalon. Z tej wieży zrzucano przestępców. No rzeczywiście śmierć na miejscu, ale za to chyba dosyć szybka. No i zobacz, jak ten plac wygląda. Miejscówka jest urocza. Szczególnie wieczorem tutaj jest mnóstwo ludzi, stragany, jedzenie, restauracje. Wszystko jest świetne. I wszystko jest takie bardzo kompaktowe. To, co mi się tutaj w tym mieście podoba, to to, że Buchara jest małym miastem i de facto możesz bardzo szybko wszystko obejść. Na pewno się nie zgubisz. No i po jednym dniu już znasz całe miasto. Tutaj rzeczywiście 2-3 dni maksymalnie, bo później człowiek się zanudzi. Ale miejsce też jest fajne do chilloutu i relaksu. They're like houses, no houses, like rooms for travelers. Ah, okay. In old times. In old times, yeah. Yeah, maybe Like a- caravan cames, Exactly. they stayed here. Wow. Just imagine you have an hotel like this, Uh-huh. and you are here, and they all get in the center with these trees. Can you imagine? Yes. Camels No, camels outside. outside? Ah, I think maybe they stay inside. No, but maybe they play some music. Yeah, yeah. If you want to stay there, you stay there. But